Ciało człowieka, podobnie jak wszystko w naszym znanym wszechświecie, jest zbudowane z pierwiastków, które powstały w kosmosie. Ten fascynujący fakt wiąże nas bezpośrednio z najodleglejszymi zakątkami kosmosu i najbardziej monumentalnymi zjawiskami wszechświata. Podstawowe pierwiastki chemiczne, które tworzą nasze ciało, węgiel, wodór, azot, tlen i wiele innych, zostały wytworzone w procesach jądrowych zachodzących w gwiazdach. Proces ten, znany jako nukleosynteza, jest odpowiedzialny za tworzenie większości pierwiastków cięższych od helu. Gwiazdy, przez miliardy lat swojego istnienia, przekształcają lżejsze pierwiastki w cięższe, wykorzystując do tego ogromne ciśnienie i temperaturę w swoich jądrach. Kiedy gwiazdy umierają, często eksplodują jako supernowe, rozsiewając te cięższe pierwiastki w przestrzeni kosmicznej. Z tych kosmicznych pyłów i gazów, zawierających pierwiastki wytworzone przez gwiazdy, formują się nowe gwiazdy, planety, a w końcu i życie. Węgiel, który jest kluczowym składnikiem chemicznym wszystkich znanych form życia, został utworzony w jądrach umierających gwiazd. To samo dotyczy azotu w naszym DNA, wapnia w naszych kościach, żelaza we krwi. Wszystkie te elementy mają swoje korzenie w gwiazdach, które istniały długo przed powstaniem naszego Słońca i Ziemi. Ta kosmiczna geneza jest nie tylko fascynująca, ale też przypomina nam o naszym miejscu we wszechświecie. Jesteśmy dosłownie stworzeni z gwiazd, a substancje, które tworzą nasze ciała, przemierzały wszechświat przez miliardy lat, zanim stały się częścią życia na Ziemi. Ta świadomość może prowadzić do głębszego zrozumienia własnej natury i naszego związku z resztą wszechświata. Nie jesteśmy oddzielnymi bytami, lecz integralną częścią wielkiego kosmicznego cyklu. Nasza przynależność do gwiazd ma głębsze znaczenie niż samo pochodzenie pierwiastków. Gwiazdy, poprzez swoją ewolucję i ewentualne wybuchy supernowych, stworzyły warunki do powstania złożonych cząsteczek organicznych, które są podstawą życia, jakie znamy. Możemy więc powiedzieć, że nasza świadomość, nasze myśli i ciało mają swoje korzenie w gwiazdach. To postrzeganie nas samych jako części wszechświata może prowadzić do nowego zrozumienia naszego miejsca w kosmosie i w historii życia na Ziemi. Nasze połączenie z gwiazdami jest nie tylko fizyczne, ale także metaforyczne, symbolizujące ciągłą wymianę materii i energii w kosmosie. Wszystkie procesy kosmiczne, od narodzin gwiazd po ich śmierć, są częścią nieprzerwanej sieci zdarzeń, która doprowadziła do powstania życia na Ziemi i, ostatecznie, do naszej ludzkiej świadomości. Jak myślisz, kiedy rozpoczęło się życie tego kota? Czy życie tego kota rozpoczęło się w momencie, w którym wyszedł z ciała swojej kociej mamy? A może 3 pokolenia temu? Kiedy pradziadek kot i prababcia kotka spotkali się na jakimś podwórku. A co jeżeli ci powiem, że życie tego kota rozpoczęło się 7 miliardów lat temu, gdy w odległej galaktyce wybuchła gwiazda, tworząc supernową, tworząc wszystkie pierwiastki chemiczne, które po wielu miliardach lat, zanim utworzyła się Ziemia, zanim uformowało się Słońce, zdołała dotrzeć w to miejsce, w które powinna, utworzyć dla nas życie w kosmicznym kontinuum czasoprzestrzennym. Nie można jasno określić, kiedy zaczyna się jedno wydarzenie, a kiedy kończy drugie. Kiedy człowiek został uformowany. Czy w momencie poczęcia, czy w momencie narodzin, czy jeszcze 3 pokolenia wcześniej, czy może jak Ziemia się uformowała. My nie przychodzimy na ten świat, tylko rośniemy w nim tak jak jabłka rosną na drzewie. Skoro my jesteśmy inteligentnymi osobami, a przynajmniej za takie się uważamy, to jak możecie twierdzić, że wszechświat sam w sobie jest czymś nieożywionym czy też martwym? To tak jak powiedzieć, że matka, która rodzi dziecko, ludzkie dziecko, jest przedmiotem głupim i martwym, na przykład taboretem, ale dziecko, które z niej wychodzi, jest inteligentne. Więc jeżeli wszechświat zapewnił nam wszystkie pierwiastki chemiczne związane z tym, abyśmy my mogli istnieć jako ludzie, jest to dowodem tego, że wszechświat sam w sobie, jego istnienie, gwiazdy, wybuchy tych gwiazd, formowanie się galaktyk i układów słonecznych jest inteligentne. Jest inteligentnym bytem. Inteligencja nie może powstać z czegoś, co nie jest inteligentne. Dziecko nie może się urodzić z krzesła. Wszystko jest inteligentnym bytem, zawartym w jednym kontinuum czasoprzestrzennym. Wszystko jest ze sobą nierozerwalnie połączone. Nie można jasno określić, gdzie jest punkt początkowy, a gdzie jest punkt końcowy. Jest to spektrum, które zmienia się. Jest skalą, jest kontinuum i nie da się jasno określić, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec. No właśnie, co wtedy, gdy się nad tym chwilę zastanowisz? Już nawet nie o to chodzi, że nie myślicie o kosmosie, nie myślicie o swoich korzeniach, nie zastanawiacie się nad rzeczywistością i skąd pochodzicie. Ale już na pewno nie uważacie wszechświata za coś inteligentnego. Ale czy pomyślałeś kiedyś w ten sposób, że wszechświat jest inteligentny, jest inteligentnym bytem? A jeśli byłbyś w stanie przyjąć do wiadomości, że wszechświat jest inteligentnym bytem, czy zmieniłoby to twoje życie? Czy nie budziłbyś już się z myślą, że jesteś czymś oddzielnym, jestem czymś oddzielnym od tej szafy, jestem czymś oddzielnym od tego golfu, od tego kota, od tego księżyca, od tej galaktyki? Co to jest kosmos? No coś dziwnego, tak? Jeden wielki przypadek.
Jeden wielki przypadek, nie interesuje mnie to, co to jest, interesuje mnie to, że muszę pójść do pracy, że muszę posprzątać w domu, to mnie interesuje. Muszę poderwać jakąś dziewczynę, ponieważ chce mi się bzykać. Muszę sobie wypić piwko po pracy, to mnie interesuje, co powiedzą w telewizji. Czy sąsiad sobie kupił nową furę, to mnie bardziej interesuje. Czy ta koleżanka, która ciągle robi dramy, to mnie interesuje, czy może przytyła, czy może nie. Czy dostała ten awans, czy może nie. Co dzieje się w internecie. Żyjemy w odłączeniu, jesteśmy odcięci. Totalnie nie zastanawiamy się, w którym miejscu jesteśmy w życiu, czym my w ogóle jesteśmy. Nie postrzegamy wszechświata jako inteligentnego bytu, a my nie postrzegamy siebie jako owoców tego wszechświata. My jesteśmy owocami wybuchów gwiazd, wielkiego wybuchu. Jesteśmy jednością, jesteśmy jego dziećmi, dziećmi wszechświata. Dlaczego nikt o tym nie myśli? Dlaczego nie uczą tego w szkołach? Dlaczego nie uczą w szkołach zadumy i refleksji nad rzeczywistością, zgłębianiu jej? Dlaczego nie uczą patrzenia na drzewo z ogromną ekscytacją, zastanawianiu się, czym jest drzewo? Oczywiście możemy nadać różnego rodzaju podręcznikowe definicje i hasła, natomiast słowa są niczym. Słowami nie można wyrazić tego, czym jest rzeczywistość. Słowa są symbolami wymyślonymi przez człowieka. Słowa same w sobie nie są celem. Słowa są znakami, tak jak znaki drogowe. Znak autostrady nie oznacza, że ten znak jest autostradą. Nikt się nad tym nie zastanawia i dlatego żyjemy w odłączeniu z rzeczywistością. Dlatego jesteśmy sfrustrowani, zmęczeni, czujemy ścisk i ucisk. Dlatego nie cieszymy się życiem każdym dniem. Myślimy o przeszłości i o przyszłości. Martwimy się, jesteśmy zlęknieni. Stresujemy się, totalnie nie doceniamy punktu, w którym jesteśmy. Tak naprawdę każdy z nas jest cudem. Cudem wszechświata i jednością z wszechświatem. Zwierzęta są cudem, rośliny są cudem, ciała fizyczne są cudem. Dzieci są cudem. Wszystko jest cudem. To, że potrafisz włożyć sobie kanapkę do ust, ona znika i później wychodzi w innej formie, to też jest cudem. Wszystko jest cudem. To, że otwierasz oczy, że nimi mrugasz, jest cudem. Jak możecie myśleć, że to jest przypadek? Że to powstało z nicości? Coś tak zawiłego i inteligentnego jak my. Jesteśmy tworem czego? Niczego? Zachęcam do refleksji, zachęcam do zastanawiania się, ponieważ praktykując tego typu myślenie, czym jesteśmy? Jesteśmy tutaj na chwilę, mam szczęście, że tu jestem. Szansa na moje urodzenie się wynosi 1 do 400 bilionów, możecie sobie to wygooglować. Wszechświat to ty jesteś cudem. Zachęcam do refleksji, do pochylenia się nad tematem, do zgłębiania tematu kosmosu, wszechświata, rzeczywistości, do obserwacji siebie, obserwacji swojego ciała, jego reakcji i odpowiedzi. O myśleniu o tym, że Słońce jest tym samym co ty. Słońce jest twoim ojcem i matką. Zachęcam do refleksji tego typu, do zastanowienia się troszkę nad swoim życiem, nie przejmowania się głupotami. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Hej!